Jak dziennikarz czuł się na zmywaku? Czułem się obywatelem gorszej kategorii. Pierwsze samotne święta są tak nieziemsko smutne, że nie wyobrażałem sobie, że tak może być. Po powrocie z emigracji zaczyna się od zera. A nie myślisz o tym, żeby tam wrócić? Nie, bardziej kocham Polskę. Jestem tu u siebie. Tam nie byłem u siebie. Emigracja to jest najtrudniejsza lekcja w życiu. Tak powstała książka. Cześć! Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Paweł Pietkun. Pawle, znamy się od dawna, pracowaliśmy razem. Pracowaliśmy razem, w istocie pracowaliśmy razem w telewizji, bo to też żadna tajemnica. Ale każde z nas wcześniej robiło coś w życiu, więc każde z nas ma jakąś taką szczególnie bliską sercu przypadłość, do której się najchętniej przyznaje. Niekoniecznie musi to być zawód. Ja się uważam za osobę podróżującą, czyli podróżnika. O, czyli mamy... To nie znaczy, że jestem podróżnikiem, to znaczy tylko uważam się za takiego. Czyli mamy jakąś wspólną cechę, bo my też dużo podróżujemy. Powiem uczciwie, że jak zaczęliśmy razem pracować, to wygooglowałam ciebie i dowiedziałam się, że napisałeś książkę o emigracji, że byłeś emigrantem. Byłem emigrantem i faktycznie po powrocie napisałem książkę. Ta książka powstawała na raty. Ja ją pisałem, kiedy wyjechałem. Bardzo wielu moich znajomych, moich przyjaciół prosiło mnie, żebym pisał na bieżąco to, co mnie spotyka w Londynie, więc ja to pisałem na bieżąco na jakimś tam blogu. Później część z tych wspomnień blogowych wziąłem do książki, a część napisałem w książce tego, czego nie umieszczałem wtedy, bo nie mogłem, z różnych powodów nie mogłem o tym pisać. I tak powstała książka na temat tego, że byłem emigrantem. W Wielkiej Brytanii byłem imigrantem i tak byłem tam traktowany jak imigrant. Opowiedz, jak to się stało i kiedy to się stało, że zostałeś emigrantem, że wyjechałeś do Wielkiej Brytanii? To był 2015 rok. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale to było tak, że sytuacja gospodarcza w Polsce była bardzo trudna. Nie mogłem znaleźć pracy, która pozwoliłaby mi utrzymać dom. A czym się zajmowałeś ty w Polsce? Ja byłem dziennikarzem cały czas. Byłem dziennikarzem albo to rzadziej informatykiem. I wtedy tak w Polsce panował mit, że jak się pojedzie do Wielkiej Brytanii, gdzie można było dostać pracę, to po pierwsze praca jest od ręki, po drugie w tej pracy można zrobić tyle, że po powrocie, po 2 latach można tu sobie kupić dom. Jakże to było nieprawdziwe. To ja to się przekonałem dopiero jak pojechałem na miejsce. Pojechałem do pracy. Zaczynałem od zmywaka, tak jak większość przyjeżdżających Polaków w tamtych czasach do Wielkiej Brytanii, bo to ten zmywak był takim mitem. To była dla mnie bardzo ważna lekcja. Tak? Nauczyła mnie pokory, no bo jak się jest dziennikarzem, to człowiek jednak patrzy trochę na ten świat z dystansu, tak? Troszkę z góry, a na zmywaku to już nie ma przebacz, to trzeba ciężko pracować i jest się jednak ma się ten najniższy status, który można mieć w społeczeństwie. Byłem chłopakiem ze zmywaka, wytrzymałem tak dosyć długo, ale odkryłem możliwości, jakie Wielka Brytania dawała obcokrajowcom. Te możliwości były dużo większe, więc kroczek po kroczku zacząłem robić inne rzeczy. Ale ty jechałeś już mając jakąś zapewnioną pracę tam, jakiś kontrakt, umowa jakaś z agencją? To było bardzo proste. Ja zadzwoniłem, zobaczyłem w ogłoszeniach o pracy brytyjskich, że jest praca na zmywaku w takim ośrodku wczasowym w niewielkiej miejscowości nad kanałem La Manche. Mówię kanałem La Manche, Brytyjczycy mówią Channel i to jest dla nich po prostu kanał. Polacy, którzy są bardzo napoleocentryczni dalej, mówią kanał La Manche, więc nad tym kanałem na południu Anglii była miejscowość Bognor Regis, gdzie był ośrodek wczasowy. Ten ośrodek szukał ludzi na zmywak. Zadzwoniłem do nich, oni powiedzieli, dobrze, to prosimy w przyszły wtorek. I tak pojechałem. Mówisz, że miałeś taki dystans jako dziennikarz, tak? I ta praca nauczyła cię takiej pokory, tak? A czy byłeś jakoś traktowany źle przez... czy to innych obcokrajowców? Byłem traktowany gorzej. Gorzej niż... Polacy, to był okres, kiedy zaczęto mówić o Brexicie, kiedy ta masa Polaków, bo tam grubo ponad milion Polaków wtedy pojechało. Ta masa Polaków
jednak zmieniła rynek pracy, tak? Bo Polacy, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, raptem dostawali pieniądze, przeliczali to na złotówki i się okazało, że to są bardzo duże pieniądze. Koszty życia też były bardzo duże, ale to docierało do nas trochę później, do nas Polaków. Więc wszyscy byli gotowi spuścić troszkę z ceny tylko po to, żeby tą pracę dostać, więc zepsuliśmy rynek pracy. Faktycznie brytyjski rynek pracy został przez Polaków popsuty. Byliśmy dobrymi fachowcami, pracowaliśmy chętnie, zarabialiśmy trochę mniej, więc miód malina dla pracodawców, a wszystkie pozostałe nacje, i to były wszystkie nacje, nie tylko Brytyjczycy, to byli wszyscy przyjezdni, mówili, nie podoba nam się, że tu jesteście. I to Polacy byli takim pierwszym, głównym argumentem tego, żeby Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Chodziło o zamknięcie rynku pracy. Aha. I to się dało odczuć. Tak, to wtedy Nigel Farage powiedział, że porównał Polaków do małp. Tak powiedział, że jak się chce zatrudniać małpy, to zatrudniasz Polaka, jakoś tak to powiedział. I pamiętam, że moi koledzy z Walii, jak chcieli dokuczyć Polakom, których dużo było na zmywaku, to robili taki gesto. I tak, no często się tak zdarzało. Także czułem się obywatelem gorszej kategorii. Nie drugiej, gorszej kategorii. Okej, ale na przykład z książki też wynika, bo przeczytałam. Naprawdę bardzo ciekawa książka, wszystkim polecam. Mam nadzieję, że jest jeszcze w sprzedaży. Nie wiem, też polecam, natomiast nie wiem, czy jest jeszcze, bardzo miło mi, że przeczytałaś. Wiesz, ja też jestem emigrantką, tak? I jestem Ukrainką w Polsce, więc trochę rozumiem, co czułeś tam, bo teraz widzę, że no, jest sytuacja trochę podobna. Też czuję taką, wiesz, czasami niechęć do... Tak, ale jednak my was chcieliśmy, a Brytyjczycy byli do nas zawsze z dystansem nastawieni. Dla nich to te kraje brytyjskie wspólnoty narodów, te były kolonie, to były kraje w naturalny sposób zbliżone im kulturowo. Polacy niekoniecznie. My jeszcze zadawaliśmy niewygodne pytania o II wojnę światową. Aha, i to im cię nie podobało. No, trzeba było powiedzieć, dlaczego nas zdradzili w czasie II wojny światowej. Jak się ich pytało, to ci starsi Brytyjczycy bardzo się denerwowali. Okej. Ale miałeś kolegów Polaków, czy bardziej innych obcokrajowców? Tam było bardzo dużo nas, imigrantów, było bardzo dużo, nie mówię teraz o Polakach, także miałem kolegów i z Polski, i z innych imigrantów, tak. Koniec końców przyjęła mnie jak w grono rodzina imigrantów z Gany. Czyli jak najbardziej czarne. Oni byli czarni, tak czarni jak ja, biały i żyło nam się bardzo dobrze i bardzo się cieszyłem, bo czułem się nieziemsko samotny. Tak. To jest niewiarygodne, jak bardzo bolesna może być samotność, jak wszyscy twoi znajomi wyjeżdżają na święta do Polski, a ty zostajesz sama w jednym dużym mieście i po prostu te święta po raz pierwszy w życiu, pierwsze samotne święta są tak nieziemsko smutne, że nie wyobrażałem sobie, że tak może być. A ty zgodnie z umową nie mogłeś wyjechać, jak nie miałeś takiej możliwości? Nie było mnie na to stać. To był jednak wyjazd, który trochę kosztował, tak? Ja starałem się współuczestniczyć w życiu, tu zostawiłem żonę, dzieci zostawiłem, starałem się jakoś rozwijać w Wielkiej Brytanii, więc po prostu klepałem biedę, co tu dużo mówić, i klepałem tą biedę i no nie było mnie stać na to, żeby pojechać na święta, więc tylko łączyłem się przez wideo z rodziną, z dziećmi, z żoną, z mamą i całą resztę spędzałem sam we własnym zakresie. Wtedy, kiedy byłem najbardziej samotny, moja druga przyszywana rodzina z Gany powiedziała, ale Paweł, mieszkaj z nami. To zamieszkałem z nimi. A jak dziennikarz czuł się na zmywaku? No, początki były trudne. Początki były trudne, bo miałem wrażenie, że moje ręce są stworzone do tego, żeby pisać. Przeglądać dokumenty, pisać, no, ale nie do tego, żeby przez 12 godzin na dobę trzymać je w płynie do naczyń. Błyskawicznie zaczęły mi pękać. Okazało się, że dzień pracy może wyglądać nie tak, jak się przyzwyczaiłem. Że to ja go sobie ustawiam jakoś, tylko że to może być od 7 do 15 albo dłużej, w zależności od tego, czy była taka potrzeba. I szybko się przestawiłem. Szybko zobaczyłem, że ja byłem akurat dziennikarzem, ale tam było dużo Polaków, którzy mieli różne zawody w Polsce i musieli znacznie poniżej swoich kwalifikacji pracować na tym zmywaku i to było widać, tą ich frustrację było widać. Niektóre
niektóre zachowania, ja je opisałem w książce, były przekomiczne. To były takie wybuchy złości przede wszystkim na samego siebie. Taka eksplozja frustracji zawsze bawiła wszystkich i zawsze kończyła się tym, że jeżeli to był kelner, który wybuchł złością, to ci wszyscy na zmywaku bili mu brawo głośno przy całej sali. Że każdemu się zdarzy. Tak? Każdemu się zdarza, tak. I jak długo byłeś na zmywaku? Jak potem z tego wyszedłeś? Pół roku byłem na zmywaku, później okazało się, że moi przyjaciele, którzy mieszkali w Londynie, chcieli pojechać, oni już się dorobili, mieszkali bardzo długo. Chcieli pojechać w podróż i poprosili mnie, żebym zajął się ich domem przez parę tygodni, 2-3 tygodnie i żebym po prostu mieszkał w tym domu i podlewał im ogródek. Tak to wyglądało. I czy ja mogę? No to zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli będę miał darmowe mieszkanie w Londynie, to ja tam szybko znajdę jakąś pracę i tak zrobiłem, że pojechałem do Londynu. Tu się zwolniłem, tam znalazłem szybko pracę, nie wiem gdzie mieszkać i jak wrócili, to jeszcze trochę pomieszkałem z nimi, później znalazłem swoje miejsce gdzieś tam, poznałem innych Polaków i tak przeskakiwałem, aż trafiłem do czarnej dzielnicy. A Polacy się wspierają w emigracji? Różnie z tym bywa. Widziałem różne nacje. To jest moim ulubionym miejscem w Londynie, bo ja lubię poczytać przy herbacie. Czyli w kawiarni. Zamawiam herbatę, czytam sobie, czasami palę fajkę, taką prawdziwą fajkę, jak marynarze palą. Widziałam. Więc chodziłem do takiej kawiarni, która się nazywała Pueblo. Ona była przy stacji metra Seven Sisters, jest do dzisiaj. Czasami jak jeżdżę do Londynu, to tam zachodzę. I tam kawiarnia to był taki początek głębszego miejsca, w którym był i kark, i dom kultury dla latynosów. Wszyscy, którzy przyjeżdżali z Ameryki Łacińskiej, mogli tam wejść, napić się tej herbaty albo kawy na początku w tej kawiarni, a potem wejść głębiej i mogli powiedzieć do reszty, która tam urzędowała, że słuchajcie, szukamy pracy, szukamy miejsca, gdzie możemy spać i natychmiast dostawali pomoc. Wśród Polaków tego nie było. Polacy byli jednak dla siebie już wtedy na tym etapie, na którym ja pojechałem, byli dla siebie konkurencją. Co jest bardzo naturalne. Tak działa ewolucja. Tak? W każdym gatunku konkurentem do miski jest przedstawiciel tego samego gatunku. Tak? Wilk nie jest zły na koty, tylko jest zły na inne wilki, bo to one mu zjedzą to samo, co on lubi jeść. Tak to wygląda. I tak niestety Polacy, tacy byli dla siebie Polacy, kiedy byłem. Nie wszyscy, ale większość. No, miałem dużo szczęścia, bo spotkałem, tak mieszkałem z takimi Polakami przez chwilę, którzy jakby widząc, jak ciężko pracuję, robili mi obiady, zostawiali je w lodówce z takimi kartkami. Paweł, podgrzej sobie to w mikrofali, grzej tyle i tyle. A jak wyjechali na święta, to zrobili mi świąteczną sałatkę i śledzie. To było wzruszające i piękne. Ale, no mówię, w dużej części w porównaniu z innymi nacjami niestety przegrywaliśmy. Ile czasu tam spędziłeś? Trudno mi powiedzieć, ja tego nie liczyłem w latach. To było kilka lat, ja to liczyłem świętami. Ile Byłem spędziłeś sam? zdumiony, jak szybko człowiek się przestaje liczyć. W Londynie zawsze jest gorąco i zawsze jest duszno i bardzo często pada, więc nie ma takich pór roku klasycznych. Natomiast człowiek zaczyna liczyć święta, które spędza z daleka od domu. I to było kilka świąt. To było kilka Wigilii, kiedy nie mogłem być z bliskimi. To było kilka świąt Bożego Narodzenia. To było kilka świąt takich naszych narodowych, czyli Dzień Niepodległości. I to było za dużo, tak. Myślę, że z perspektywy czasu to było dla mnie bardzo duże doświadczenie, bardzo dobre doświadczenie, bardzo solidna lekcja. Ale jednak szkoda mi było dzieci, które zostawiłem. Ale pierwotny plan był jaki? Że przeprowadzasz się tam, potem ściągasz rodzinę? Całą rodzinę. Aha. I słuchaj, to co mnie naprawdę wzruszyło, jak już mieszkałem z tą swoją przyszywaną rodziną z Gany, która mnie przygarnęła, która dała mi swoje imię, miała nawet coś na kształt takiej kolacji uroczystej, kiedy mnie przyjmowali, kiedy powiedzieli, że mogę się nazywać tak jak oni, to oni szybko policzyli. Ja zrozumiałem wtedy, jak można być bardzo rodzinnym. Polacy, wiesz, to jak Polacy wyjeżdżali, to często wyjeżdżali ludzie młodzi, którzy byli świeżo po ślubie albo w stanie narzeczeństwa, albo nie, i oni po prostu zostawiali te swoje rodziny. Nawet w Polsce było taki rodziny emigracji. Takie powstało określenie tych dzieci, które zostały zostawione przez jednego rodzica bądź dwoje rodziców.
że to były dzieci emigracji i tak faktycznie było, że te związki na odległość się rozpadały. Rozpadały się małżeństwa. Widziałem, tworzyły się inne związki tymczasowe. No były to takie, miałem wrażenie, że dla niektórych młodszych ode mnie ludzi to były takie wakacje. Trwające parę lat. Tak czy inaczej, mój plan był taki, że przyjadę, popracuję, osadzę się i ściągnę swoją rodzinę. Okazało się to nie takie proste. Przy czym jak byłem smutny, to kiedyś Ganiczycy moi siedli, powiedzieli zaraz, policzmy te dzieci, ile mają lat. Rozpisali taką mapę, narysowali. Mówi, to będzie spało tutaj, tutaj, tutaj. A moja najmłodsza córka Marysia miała spać z najmłodszą córką matki całego rodu, która ta córka była już późną nastolatką. Także wszystko było podzielone i powiedzieli, no to już, to ściągaj. No ale nie ściągnąłem tych dzieci. To nie było takie proste. To byłoby jednak wyrwanie ich z korzeniami stamtąd i przeniesienie do Wielkiej Brytanii, która po paru latach okazała się mniej gościnna, bo był Brexit, bo Polaków w znakomitej większości, Polakom powiedziano, że jednak powinni wracać do siebie. No i postanowiłeś wrócić, prawda? Do domu. Postanowiłem wrócić, tak. Po głębszej analizie, po takim rachunku korzyści i strat postanowiłem wrócić do domu. Ale polubiłeś coś w tej Anglii, czy... Wszystko. Tak? To było tak, że jak wróciłem z Londynu, to przez parę lat Londyn mi się śnił. Ja tęskniłem do Londynu jak do żywego No człowieka. to powiedz, co tam tak Ja tak wszystkim tłumaczyłem, bo Londyn jest strasznie trudny do życia. Londyn jest strasznie złym miastem. Tam jak się traci pracę, to traci się wszystko momentalnie. Tam się pensję dostaje tygodniowo, dwutygodniowo, więc często, ale płaci się czynsz też często. Więc jak człowiek traci pracę, to nie płaci czynszu, więc ląduje na ulicy, tam jest bardzo dużo bezdomnych. Tam się trzeba bardzo starać, żeby... No bo jak nie masz pieniędzy, to lądujesz na chodniku, nie masz czym zapłacić za telefon, nie masz nawet na transport miejski. I to już jest koniec. To jest człowiek wyjęty poza nawias społeczeństwa. Więc całe życie w Londynie polega na lawirowaniu i takim układaniu sobie życia, żeby to się nie wydarzyło. Natomiast jest to piękne miasto. Są piękne społeczności, piękni ludzie jednak. Być może piękni ludzie są tylko w tych grupach społecznych, które są najbardziej narażone na to ryzyko bezdomności, na ci, którym jest najciężej. Są piękni, bo właśnie wśród tych latynosów poznałem przyjaciół. To było fajne, bo tam w tej kawiarni generalnie był zakaz palenia i tylko ja mogłem palić tą fajkę. Dlaczego mogłem palić fajkę? Dlatego, że jak mnie zapytała właścicielka, co ja takiego robię, że palę fajkę. Fajka pachnie inaczej niż papierosy, inaczej niż cygara, więc jak paliłem, to ten zapach nikomu nie przeszkadzał. Więc jak ona powiedziała, że mam nie palić fajki, bo to przeszkadza tym, którzy są, więc wstałem, klasnąłem, zwróciłem uwagę wszystkich tych dżentelmenów, którzy tam siedzieli najczęściej przy piwie. Zapytałem, czy komuś fajka przeszkadza. Oni powiedzieli, nie przeszkadza, no, że mogę palić. Mówię, no to nie przeszkadza. No to czemu palisz fajkę? Co ty robisz w życiu? A ja mówię, że jestem pisarzem. Latynosi mają szczególne podejście do pisarzy. Ja byłem dziennikarzem. Pisarzem jeszcze nie byłem, ale no już właściwie później się okazało, że Jak jestem się okazało, że było. Zawiozłem im tą książkę po polsku, przywiozłem tej pani i ona była wzruszona. Powiedziała, no to już mieliśmy pisarza tutaj. I książka powstała. Książka powstała, tak, w której jest wymieniona ta kawiarnia, Mhm. że jestem, bo tak wymieniłem, lubiłem tam jeździć, tam była bajecznie tania herbata. Mhm. 1 funt to jak za darmo. A jak się często przyjeżdża, to można powiedzieć, że to jutro zapłacę za 2. Także było mi tam pięknie. No Londyn, no Londyn to Londyn, stolica, jedna z stolic światowych. A nie myślisz o tym, żeby tam wrócić? Nie. Jakoś po tym, nie? Nie, Jednak... myślę, że jeżeli wrócić, to musiałbym najpierw zawieźć dzieci, pokazać im, jak to wyglądało, odwiedzić stare kąty, ale żeby tam wrócić i mieszkać, to nie. No nie na tym etapie mojego życia, jeszcze jestem za biedny. Okej, ale też przeczytałam w książce, że jak odchodziłeś z pracy, to napisałeś taki list do tych osób, które tam zostały i napisałeś, że trzeba codziennie pić kawę w kawiarni. Słuchajcie, no to jest bardzo istotne, to jest najważniejsze. Kiedy człowiek ląduje na zmywaku, czy jako sprzątacz, czy przez chwilę sprzątałem też pokoje hotelowe, wszystko jedno gdzie, to żeby zachować ten zdrowy rozsądek, żeby nie mieć do siebie, nie patrzeć na siebie źle, żeby nie patrzeć na siebie, że jestem nic nie wart,
czy nic nie warta, jestem na samym dnie, to żeby tego, to trzeba codziennie chodzić do kawiarni. Tak? To naprawdę bardzo pomaga. Siąść, zamówić sobie herbatę, kawę, co kto lubi, na spokojnie pić i obserwować otoczenie. Tak, trzeba znaleźć taką kotwicę, która będzie nas trzymać przy życiu, bo inaczej zwariujemy. Tam było bardzo dużo samobójstw wtedy wśród imigrantów, bo oni sobie nie radzili z tym, tak. To na tyle silny stres był. To był silny stres i bardzo duża frustracja. Tak ludzie sobie nie radzili ze sobą, bo raptem musieli się tu się zajmowali, bo spotkali geodetów i prawników też spotkałem, którzy jechali. Prawo brytyjskie jest zupełnie inne, więc raptem okazywało się, że więcej niż szukając klientów wśród polskiej społeczności, więcej zarobią na budowie, więc oni lądowali na budowie i pracowali na budowie i po jakimś czasie dopadał ich ten taki smutek, że ale ja nie po to studiowałem, nie po to się uczyłem, żeby na budowie zarobić więcej niż w swojej ojczyźnie. No to była emigracja zarobkowa tylko i wyłącznie i dlatego ona była troszkę inna od tej emigracji, o której mówimy w przypadku Ukraińców w Polsce, tak? Bo to jest coś zupełnie innego. No w przypadku Ukraińców w Polsce też są kilka takich kierunków, nie? Jedna zarobkowa, która była wcześniej od zawsze, druga tak na przykład jak moja, wymuszona w 2014 roku, kiedy pierwsza fala u nas tam wybuchła. I tak naprawdę dla mnie wojna zaczęła się wtedy, ale no i trzecia teraz taka masowa, jak na przykład moi rodzice tu wylądowali, prawda, jako uchodźcy już wojenne, więc to też każda historia jest inna. Wiesz, że jak przyjechałam do Polski, miałam taką swoją godzinę takiej psychoterapii, na którą mnie nie było stać, tak na normalną psychoterapię i ja sobie wymyśliłam, że to było dla mnie strasznie drogo, ale nie wiem, co w tym było, ale ja starałam się wejść do kawiarni i posiedzieć godzinę w kawiarni w samotności. To Tak. właśnie to jest niezbędne. Bo na początku, jak przyjechałam, ja chodziłam, patrzyłam na te kawiarnie i ja wiedziałam, że mając tam pensję 400 zł tygodniowo, to po prostu nie mogę wydać tam 15 zł czy 25 na kawę z ciastkiem. Ale potem poczułam, że po takiej godzinie tak jakby czuję się lepiej. I tak do dziś jest, że jak czuję się jakoś tam napięcie, jakiś taki stres, czuję się źle, to ja wychodzę, idę do Green Cafe Nero na przykład, zamawiam sobie espresso i siedzę godzinę po prostu albo czytam, albo patrzę na ludzi i tego mi wystarczy. Tak. To tak. Czy mógłbyś powiedzieć, jak to doświadczenie ciebie zmieniło? Paweł, który wyjechał do Anglii, był inny? To diametralnie, zupełnie inny. Opowiadaj. Po pierwsze, Paweł, który wyjechał do Anglii, miał się za kogoś jednak trochę lepszego od innych. A te lata spędzone na zmywaku, na szmacie, krótko mówiąc, pokazało mi, że nie, że jestem ulepiony z tej samej gliny i że muszę szanować wszystkich ludzi i traktować ich tak samo. To nie znaczy, że ja wcześniej traktowałem gorzej ludzi, którzy pracowali na niższych pozycjach. Nie, ale muszę wykazywać się większą empatią. To pod tym względem mnie zmieniło. Pokazało mi, że są pewne rzeczy, których się nie da przeskoczyć, tak? Że jak się z kimś umawiam, a on mi mówi czasami, bo czasami ja tu zajmuję się również w Polsce taką, powiedzmy, działalnością charytatywną pomocą. Jak ktoś mi mówi, że nie może do mnie przyjechać, że się musimy spotkać pod Warszawą, to ja się z nim spotykam pod Warszawą, bo ja wiem, co to jest, że kogoś nie stać na bilet. To się wydaje 4,40, że to jest niedużo, ale dla kogoś to jest wielkość dywanu czasami, właśnie te 4,40. I to pod tym względem mnie zmieniło. Pokazało mi, że tak, kocham swój kraj. Kocham, moja ojczyzna jest moją ojczyzną i nikt mnie jej nie zabierze, bo zrozumiałem wtedy to, o czym pisał Mickiewicz, za czym można tęsknić, nie? Można tęsknić za zimą, bo jej nie było. Można tęsknić za jeziorami, za górami, za tym wszystkim, co mnie od dzieciństwa otaczało. I jak się przeszczepiłem na inną ziemię, to się nie udało. Żeby nie było, ja kocham Londyn, naprawdę kocham Londyn i kocham południowe wybrzeże Wielkiej Brytanii, natomiast chyba bardziej kocham Polskę. Jestem tu u siebie. Tam nie byłem u siebie. To też mi pokazało, że żeby być u siebie, to musi być dużo silniejszy związek niż tylko przyjechanie i duże zarobki. I to bym pokazał. No tak, zmieniło mnie, generalnie naprawdę zmieniło mnie. Gdybyś mógł jednym zdaniem opowiedzieć, co to emigracja?
Jak dziecko cię zapyta, tato, co to jest emigracja? Ten droższy. Emigracja. To jest najtrudniejsza lekcja w życiu. Najtrudniejsza lekcja w życiu, naprawdę. Bo to pokazuje nam, kim jesteśmy. Po pierwsze, odziera nas ze wszystkich złudzeń, pokazuje nam. Stoimy przed lustrem nago, tak jak nas Bóg stworzył i widzimy, kim jesteśmy. Mało tego, widzimy, jeżeli to, co widzimy, nam się nie podoba, to możemy to zmienić. Wiemy, jak to musimy zmienić. A poza tym uczy nas szacunku do samego siebie. I uczy nas kochać ludzi. To jest bardzo ważne doświadczenie. Bardzo trudne, bardzo przykre. Zwykle to jest przykre doświadczenie, ale jest to cenne, ważne. No to jest najważniejsza lekcja w życiu. Wzruszyłam się. Naprawdę. Chciałam jeszcze tylko zapytać o twoją działalność teraz. Ja jestem dyrektorem regionalnym Amerykańskiego Instytutu Dyplomacji i Praw Człowieka na Polskę i zajmuję się prawami człowieka. Patrzę, czy one są przestrzegane, czy one są przestrzegane. Pilnuję tego. To jest społeczna praca. Charytatywna. Charytatywna. To brzmi bardzo poważnie i to jest bardzo poważne Bardzo stanowisko, poważne. ale to jest stanowisko, za którym nie idą pieniądze. Za tym idzie tylko praca, Ale też misja, prawda? ale też misja, tak. To jest bardzo ważna misja. To jak często są łamane prawa człowieka, też zwróciłem uwagę w Wielkiej Brytanii. O co chodzi z tymi prawami człowieka? Teraz w sytuacji, w której są w Polsce, dzieje się coś złego, to mam różne narzędzia do tego, żeby na ten temat albo głośno mówić, albo dużo robić. Przy czym to jest też taka praca w tym znaczeniu niewdzięczna, że jak coś zrobię, to nie jestem chwalony, głaskany, nikt mnie nie stawia na piedestale. To mój sukces i sukces tej grupy ludzi, której pomogę, czy tej osoby, której pomogę i nic więcej. Nie ma za to żadnej gratyfikacji. Ani nie jestem sławny, ani bogaty z tego tytułu, ale poczucie misji, poczucie satysfakcji mam ogromne. Ja myślę, że jesteś bogatszy jeszcze, ale tak duchowo. Duchowo na pewno. Duchowo na pewno. To jest jednak bardzo ważna rzecz. Tym bardziej, że dzięki temu, że zaangażowałem się w tą działalność, zobaczyłem, jak dużo praw różnych ludzi, dzieci, dorosłych, przyjezdnych, osób starszych, dużo tych praw jest łamanych i trzeba na to zwracać uwagę, bo większość z nas nie ma bladego pojęcia, co to są prawa człowieka i czego możemy się domagać na przykład od władz publicznych. A często te nasze prawa są nieprzestrzegane. I to nie jest rażące, dopóki nam to nie przeszkadza. Ale w momencie, w którym to się robi rażące, to już jest niebezpieczne i wtedy wtedy ci ludzie, którzy się zorientują, szukają kogoś, kto może im pomóc. Takich organizacji w Polsce jest dużo. Ci, którzy trafiają na mnie, to się z nimi spotykam i im pomagam. Mhm. Jak na ciebie trafić? Napisać gdzieś? Nie, czy ja jak? tego nie ukrywam, kim jestem. Biorę udział w dyskusjach, głównie na forach internetowych. Czasami opublikuję coś w mediach. Czasami ktoś mnie zaprosi, żebym skomentował do takiej czy innej telewizji, żebym coś skomentował, to ja wtedy komentuję. Nie ukrywam się też, jak mam nie trafić. Boże, jak ktoś wpisze prawa człowieka, to prędzej czy później trafi, tak. Okej. Czy ta twoja działalność aktualna jest związana z twoją emigracją? W dużym stopniu tak, bo nie pracowałem cały czas na zbywaku w Anglii. Tam Wielka Brytania daje ogromne możliwości poprawiania swojego statusu. Można się kształcić, można się rozwijać, jeżeli znacie ten kierunek. Brytyjczycy od imigrantów często wymagają tylko tego, te różne koledże, różne instytucje wymagają tego, żeby się przyłożyć. To jest warunek, który można spełnić, tak? Że płacę 2000 funtów za edukację, ale tylko pod warunkiem, że czegoś nie zdam, że będę to poprawiał. A tak to do końca, przez cały rok mogę się uczyć, zaliczać, zdawać egzaminy. Jeżeli wszystko robię w terminie od razu zerowym, to później nie muszę za to płacić. To jest piękne, tak? To jest duża szansa, z której Polacy nie korzystali. O co też mam żal do swoich rodaków, bo to duża część z nich po prostu wolała przepić, szli na piwo. Ja im tłumaczyłem, że jak oni mieli później, moi koledzy ze zmywaka, żal do mnie, że ja, przepraszam, wylądowałem lepiej, koniec końców. To, że oni dalej na zmywaku, ja wylądowałem lepiej. Ja mówię, ale kiedy wy byliście na piwie, to ja siedziałem, się uczyłem.
Bo to jest ta różnica, to myślę dotyczy każdego imigranta, bo to zachłyśnięcie się innym krajem, wolnością, innymi możliwościami jest ogromne, ale to jest też pułapka, tak? Trzeba się trzymać mocno w ryzach. Tak. Więc poprawiałem swój status, poprawiałem te miejsca, gdzie pracowałem. Koniec końców przyjechałem do Polski. Nie do końca był to powrót na tarczy. To był raczej powrót z tarczą i decyzja wynikająca z rozpatrywania wszystkich ewentualności, a nie z konieczności. No i co było dalej po powrocie? Jak twoja... Potem pracowałem w Polsce. Znowu zaczynałem praktycznie od zera, bo tak to jest po powrocie. Po powrocie z emigracji zaczyna się od zera. To człowiek wypada z rynku, znajomi, owszem, spotkają się, ale to już dla rynku pracy to tutaj po prostu tracicie 2 lata, 3 lata, to po prostu czarna dziura. Tak. I trzeba zaczynać od zera, więc zacząłem od zera i tak po troszku pracowałem tu, ponieważ zawsze byłem pracowity, a już po tym zmywaku to zupełnie. Bo im bardziej byłem pracowity, tym lepiej mi się udawało i tak trafiłem do telewizji, gdzie też nie byłem od razu funkcyjnym. Najpierw byłem wydawcą, co nie jest lekką pracą, jak wiesz. Potem byłem kierownikiem jednego działu, drugiego działu i tak po troszku, ale to też wszystko ciężka praca była. Robiłem te rzeczy, które ludzie nie wyobrażali sobie, że można robić, że można spędzić w pracy czas od rana do wieczora. Tak. Przepraszam, tu moje dzieci, ale tak było. Tak. Tak spędzałem czas w pracy od rana do wieczora, ponieważ łączy się to z pewnego rodzaju niezawodnością, z przekonaniem nawet zespołu, że jesteś tu na miejscu i zawsze można podejść i coś wyjaśnić, albo rozwiać niepewności, albo nawet porozmawiać, skarżyć się cokolwiek, to jednak pomaga. I taka jest konieczność na wysokich stanowiskach. Trzeba już, ta odpowiedzialność jest zupełnie inna, tak. Tak. Byłeś jedynym dyrektorem, który miał podgląd z reżyserki w swoim pokoju. To mnie wtedy zaskoczyło. Wiesz, że ty miałeś te ekrany i wiedziałeś wszystko, co widzi reżyserka. Widziałem. To było ważne. Programy informacyjne. Myśmy robili ten program w języku angielskim. Trzeba było podwójnie patrzeć, tym bardziej, że to był okres wtedy, kiedy jeszcze pracowałem. Miałem ten pogląd bardzo silnej propagandy rosyjskiej, którą łatwo można było manewrować młodych dziennikarzy. Tak? Mój newsroom był młody dosyć. No teraz niestety ta propaganda jeszcze bardziej chyba. To jest niestety. Ale mam nadzieję, że to się kończy. To się skończy. Oni się kończą. Wszystko zrobimy, żeby to się skończyło, prawda? Wszystko zrobimy, żeby to się skończyło. Oni się kończą. Tak, oby. Pawle, bardzo ci dziękuję za tak ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłaś, że ktoś odkopał w ogóle ten epizod w moim życiu, którym była emigracja. Słuchajcie, ja naprawdę wam bardzo polecam tą książkę. Moje serce emigranckie, z ogromną radością, jak ja czytałam po prostu tą książkę. Naprawdę dużo w niej prawdy, ogromne doświadczenie, które szczerze mówiąc podziwiam i z ogromnym szacunkiem, jeszcze większym szacunkiem traktuję każdego imigranta, czy to do Polski, czy z Polski. Bardzo bym chciała, żebyś mi podpisał tą książkę. Ale z największą przyjemnością, oczywiście, że tak. Dziękuję ci bardzo. To ja ci dziękuję. To autorowi zawsze najprzyjemniej jest, kiedy może poznać czytelnika. No i na tym żegnamy się z wami. Do następnego odcinka.